No dobra, Halloween tuż, niektórzy w to wierzą, niektórzy w to nie wierzą, niektórzy obchodzą, niektórzy są przeciwni. My się ubraliśmy na czarno, a mamy ale tak nie naprawdę... dlatego, że jest żałoba, że jest Halloween, po prostu inni chodzą na czarno, my chodzimy rzadko na czarno, ale tak prawie my tak naprawdę mamy po tej jednej czarnej rzeczy, a reszta jest kolorowa. Ale w Halloween oczywiście trzeba było ją ubrać. Podkręcić klimat, słuchajcie. Tydzień temu zobaczyliście shorta z naszymi muffinkami dyniowymi i on zapowiadał, że będzie dzisiaj playlista 12 top przepisów na Halloween. Zatem zaczynamy. A jak Halloween, to oczywiście dynia. Zatem zaczynamy. Przepis numer 1 to Pumpkin pie, czyli tak naprawdę tarta z nadzieniem dyniowym. Żeby ona była smaczna, do tej masy dyniowej musimy dodać różnych rzeczy, które podkręcą smak dyni, gdyż dynia sama w sobie jest po prostu dosyć mdła. Dodajemy mleczko kokosowe, siemielniane, skrobię ziemniaczaną. Można dodać oczywiście też śmietankę sojową zamiast mleczka kokosowego, jeżeli ktoś nie chce, nie lubi tego posmaku kokosa. Oprócz tego przyprawy, jakiś cynamon, kardamon, cokolwiek po prostu lubicie. oczywiście w naszym wegańskim i bezglutenowym cieście zamiast jajka, zamiast glutenu znajdziecie siemielniane. Nie tylko siemielniane jest w masie. Przepis numer 2 to Muffinki dyniowe z cynamonowym lukrem. bo dynia, cynamon świetnie idą w parze, zwłaszcza jesienią. W masie ciasta, oprócz zmielonej dyni, zmiksowanej surowej dyni, znalazło się również, no wiadomo, cukier musi być, siemielniane musi być, trochę mączki kukurydzianej, ziemniaczanej, a oprócz tego karop. I to on sprawia, że te babeczki, te muffinki wyglądają na takie troszkę bardziej piernikowe. W tych muffinkach w środku jest drobna niespodzianka, również jesienna, gdyż jest to śliwka, a tak naprawdę powidła śliwkowe. Pozycja numer 3 to kawowy budyń z pieczoną dynią, także dynia nas nie opuszcza. Dynia nas nie opuszcza i w tym wypadku korzystamy z dyni pieczonej, którą najpierw marynujemy, na przykład w oleju sezamowym z cynamonem, pieczemy, a później kroimy na drobne paseczki, gdyż tak naprawdę w tym wypadku nie miksujemy dyni. Chcemy, żeby te kawałki dyni były zanurzone w budyniu kawowym. A budyń tak naprawdę możecie zrobić z każdego mleczka roślinnego albo mleczka kokosowego z dodatkiem dobrego espresso i jakiegoś cukru i oczywiście skrobi ziemniaczanej. No, budyń kawowy to już nie za bardzo dla dzieci, tak samo jak kolejna propozycja numer 4, czyli dyniowe latte macchiato. No tak, gdyż dzieciom akurat z kawą nie po drodze, Raczej. a w tym wypadku też pieczemy dynię tak samo w piekarniku jak do tego budyniu poprzedniego, tylko miksujemy ją na przykład z syropem klonowym, możecie zmiksować ją z melasą z karobu, z jakimkolwiek słodziszczem, które lubicie. Oczywiście nie możemy zapominać o przyprawach takich typowych piernikowych, korzennych, gdyż właśnie to latte ma mieć taki posmak. I dodajemy później tą zmiksowaną dynię do wcześniej zrobionego latte. No to teraz kolejna propozycja, numer 5, coś co również mogą jeść dzieci, czyli konfitura z dyni i pomarańczy. Chociaż miałbym trochę wątpliwości, ponieważ ta pomarańcza jest tutaj ze skórką. My lubimy skórkę. My lubimy skórkę i na całą tą porcję jak robimy tą konfiturę, robimy jej więcej, rozlewamy w słoiki, taką jeszcze gorącą, taką jeszcze z bąbelkami. Zakręcamy słoiczki, odwracamy do góry dnem i wekujemy, ale chodzi o to, że w tej konfiturze z dyni jest jeszcze pomarańcza i na 4 pomarańcze, które używamy, z jednej obieramy skórkę, bardzo drobno siekamy i dodajemy do tej masy. Dzieci niektóre mają problem z tą goryczką ze skórki pomarańczowej, więc jeżeli będziecie robili tą konfiturę dla dzieci, to pomyślcie... Ostrożnie. Tak. Przechodzimy do propozycji numer 6, czyli krem dyniowo-karobowy. Bardzo prosta propozycja. Wystarczy mieć upieczoną dynię. Tak naprawdę upieczecie sobie całą dynię i będziecie robili te wszystkie rzeczy, które my wcześniej wymieniliśmy.
A krem dyniowy to nic innego jak po prostu pieczona dynia zmiksowana z melasą skarobu i tahini. Bardzo proste, bardzo pożywne. Jesteśmy w połowie naszej listy, zatem wypada się zapytać, czy podoba Wam się ten odcinek. Mamy nadzieję, że tak. Jeśli tak, no to oczywiście polubcie go. Będzie nam bardzo przyjemnie. Jak nie zasubskrybowaliście jeszcze kanału, to zróbcie to. Będziecie zawsze dostawać powiadomienia, że coś nowego wydarzyło się w naszej wegańskiej, bezglutenowej kuchni. Ale pod warunkiem, że naciśniecie ten dzwoneczek, który znajduje się tam na dole. Cała playlista z odpowiednimi linkami do każdego przepisu znajduje się oczywiście tam na dole w opisie, tam gdzie zawsze znajdują się przepisy. Jeśli macie ochotę przesłać ten odcinek komuś, kto mówi, słucha i pisze tylko po angielsku, nie bójcie się, zróbcie to. Odcinki są tłumaczone na język angielski, inspirujcie nas do nowych rzeczy, zadawajcie pytania, komentujcie tutaj na YouTubie poniżej, a także na Instagramie i na Facebooku. A jak lubicie książeczki, pora sobie sprawić książeczkę 52 tygodnie z bezglutenową kuchnią wegańską. To jest bardzo poręczna zakładka i o właśnie, dyniowe kluski z sosem z prażonych jabłek. Masz ten przepis? Tak, jest. Dojdziemy do tego. Są w Zdradzasz. książeczce, będzie na liście. Przechodzimy dalej. Propozycja numer 7. Słodki sos śliwkowo-dyniowy. I to jest taki sos, który robiliśmy przeciskając śliwki, dynię i cytrynę przez wyciskarkę wolnoobrotową, ale tak naprawdę żaden problem, żebyście po prostu zmiksowali wszystkie te produkty razem i później pogotowali chwilę z ksylitolem, aż zgęstnieje, aż zrobi się taka konsystencja sosu. I wtedy możecie włożyć do słoiczków, zakręcić do góry dnem. Po 15 minutach odstawiacie na półkę. A ja już myślałem, że będziemy mówili o propozycji numer 8. Propozycja numer 8, o tak to się pokazuje, już nie jest na słodko. Jest to dynia w occie marynowana i to bez cukru. Ale nadal jest słodka. Bo nadal jest to dynia i nadaje się bo dodaliśmy tam erytrytol. I nadaje się na co dzień. Bo dodaliśmy tam erytrytol, czyli cały czas mimo wszystko ta dynia jest jednak słodka. Dynia sama w sobie jest słodka, ale oczywiście nie jest to deser halloweenowy. Bo dodajemy do marynaty również sól. Jest taka słodko-słono-kwaśno-winna. I w tym wypadku tą dynię gotujemy przez minutkę, dwie w marynacie, którą zrobiliśmy z wody, octu jabłkowego, soli, cukru, w tym wypadku akurat erytrytolu, czyli cukrolu, a nie cukru. I dodaliśmy oprócz tego cynamon, ale nie w proszku, tylko te kawałki kory cynamonu. Możecie dodać tam również różne inne przyprawy, ziele angielskie, goździk, cokolwiek uważacie, może być anyż, cokolwiek uważacie, że Wam się przyda. Zbliżając się do końca naszej listy, robi się coraz bardziej wytrawnie, obiadowo, kolacyjnie i pora na zupę. Zupa, krem z dyni i daktyli, propozycja numer 9. Dokładnie, jest to propozycja obiadowa, nadal z dyni i nadal jest jednak słodka, gdyż do dyni dodajemy również masę daktylową albo po prostu daktyle bez pestek. To ważne, żeby były bez pestek, gdyż mikser tego nie zmiksuje. I oczywiście, jak to w zupie dyniowej, dodajemy tam przyprawy, trochę soli, wszystko to, co lubicie. Po prostu pamiętajcie, że wybieracie te przyprawy, które lubicie. Ktoś może woleć kardamon, ktoś może woleć cynamon. Wybierzcie to, co dla Was jest smaczniejsze. Oczywiście zmiksowaną zupę polewamy jakimś tłuszczem. Może to być na przykład olej sezamowy. Propozycja numer 10 to zapowiadane z książeczki kluski dyniowe z sosem z prażonych jabłek, niebo w gębie. Wystarczy zmiksować dynię, dodać do niej trochę soli, dodać siemienia lnianego, żeby wciągnęła tą wilgoć z dyni i troszeczkę mąki kukurydzianej, mąki ziemniaczanej, wymieszać i robić kluski. A do do tego nich sos z prażonych jabłek. cokolwiek lubicie. Cokolwiek lubicie. Sos z prażonych jabłek Moim jest zdaniem idealny. Polecamy. może być również któryś z naszych słodkich humusów, których mamy dużo. Albo któryś z Waszych sosów. Sprawdźcie, jak robi się ten przepis. Polecamy i przechodzimy do przepisu numer 11. I tu mamy, ja przepraszam, że tak korzystam z karteczki, ale no nie zapamiętamy 12 przepisów, muszę wiedzieć, o którym mówimy. I mamy tutaj jesienną zapiekankę z dyni. I dynia jest tutaj w towarzystwie różnych warzyw korzeniowych, chociażby pietruszki, rzodkwi białej, albo to jest rzepa. Albo rzepa.
Może być i Jakakolwiek. rzodkiew, może być i rzepa z dodatkiem żurawiny i winogron z naszego tarasu, ale Ale może oczywiście być jak nie macie z własnego rodzynkami. tarasu z winogronami, tak jak nam się poszczęściło, możecie kupić winogrona. Oprócz tego marynujemy te wszystkie warzywa w odrobinie oleju sezamowego z octem balsamicznym albo kremem balsamicznym, odrobinie karobu i wtedy dajemy do piekarnika, pieczemy, A po na pieczeniu wierzch zalewamy pysznym sosem z mleczka kokosowego, tahini i melasy z karobu i płynnie przechodzimy do przepisu, do propozycji numer 12, czyli ostatnia propozycja. dynia w chrupiącej panierce. Polecamy, polecamy, polecamy. Dynia w chrupiącej panierce może być potrawą nie tylko na Halloween, może być również potrawą na cały rok. Do tej dyni przygotowujemy panierkę z mąki ryżowej i takiego kleiku, który robimy zamiast jajka, zamiast takiego rozbełtonego jajka, robimy kleik z siemienia lnianego z dodatkiem różnych przypraw. I akurat w wypadku dyni fajnie jest dodać tam albo kardamonu, albo ziela angielskiego, wiadomo, że pieprzu, cokolwiek. My akurat daliśmy czarny kardamon, który ma taki lekko wędzony smak. I później w tym rozbełtanym siemieniu lnianym, zalanym wrzątkiem, moczymy kawałki dyni, wkładamy je do mąki ryżowej i smażymy na złoty kolor z obydwu stron. Mega Podajemy z proste. różnymi rzeczami. My akurat dodaliśmy jarmuża, ale cokolwiek, do czegokolwiek będzie pysznie. Wszystko pasuje. Macie 12 propozycji na Halloween, które można wykorzystać poza Halloweenem oczywiście. Dzisiaj bawimy się tylko tematem dyniowo-jesienno-czarnym, po to, żeby mieć powód do spotkania się tutaj z Wami. Także smacznego, I na zdrowie. i miłego świętowania.